Koleżka ma w uchu dajma, czyli 10-centówkę. Tego jeszcze kurwa nie widziałem. Nie widać chyba tak z daleka, nie chcę do niego podchodzić na głupę. Serwus wszystkim znajduje się na moście bruklińskim. Moim zdaniem dla każdego, który przyjeżdża do tego miasta, jest to konieczność odbyć i przejść przez ten most. Piękny most neogotycki, w stylu neogotyckim o długości 1843 metrów, pobudowany w 1883 roku, blisko 134 lata temu. Moim zdaniem jest to majstersztyk architektury. O jak do chuja Wacława w XIX wieku, 134 lata temu, można zbudować coś tak pięknego i ciekawego. Most pochłonął blisko 27 istot ludzkich, również głównego architekta Augustusa Reiblinga i jego syna. Metr ma 84 wysokości od góry do tafli wody i chyba 60 metrów szerokości. Co najbardziej niebywałe jest w większości mostów, jakich przechodziłem, chodzi się krawędziami. Tutaj przez ten most przechodzi się środkiem, a u dołu znajdują się 3 pasy, każdy w jedną stronę dla pojazdów. Most ten oddziela dzielnicę Brooklyn po mojej prawej i Manhattan po mojej lewej rzeką East River, czyli rzeką wschodnią. No, to by było na tyle, idę dalej na Manhattan. Nara. Son 3 fronteras las que tuve que cruzar, por 3 países anduve indocumentado, 3 veces estuve yo la... Siemanko, jestem na Bronxie, jednej z najbardziej niebezpiecznych dzielnicy w Nowym Jorku. Dlaczego tu jestem? Bo tutaj właśnie zrodził się hip-hop. W tym budynku mieszkał Cliff Campbell, czyli DJ Kool Herc, zrobieni od Hercules. Tak widzicie tutaj na Sedgwick Avenue. Nazwali też Hip Hop Boulevard. Przyjechałem tutaj po to, by zobaczyć to miejsce, jako że jestem wielkim fanem hip-hopu. To właśnie tutaj DJ Kool Herc zaczynał swoje podboje i tutaj tak de facto on stworzył hip-hop, to on jako pierwszy stworzył metodę łamania bitów i powtarzania ich, przez co kawałek mógł trwać więcej. Było to w latach 70. DJ Kool Herc był emigrantem z Jamajki, tutaj w latach 50. albo nie, 60. W każdym razie jako młody chłopak zaczynał tutaj miksować na 2 dekach i w roku 73 jako pierwszy na świecie użył swojej metody, którą nazwał The Merry-Go-Rounds, czyli właśnie to powtórzenie części kawałka jeszcze raz. Jak dla mnie gratka być tutaj i zobaczyć, gdzie powstawał hip-hop, tutaj właśnie na Bronxie, gdzie niewielu białych się szwenda, głównie murzyni i latynosi. Tak jak już wspomniałem, w roku 73 DJ Kool Herc, wzorując się na kawałkach Jamesa Browna z albumu Sex Machine 70 roku, wykorzystał 2 kawałki, które zmiksował Give It Up i Turn It Loose. I właśnie tutaj w 73 nastąpiły początki hip-hopu, w znaku właśnie, którym jestem. Jestem mega szczęśliwy, że mogłem tu naprawdę być. Pozdrawiam wszystkich. Lecę dalej. Who gave it to you? Who gave it to you? Who gave it to you? 13! Oh, hey!
Jestem w największym mieście świata pod względem powierzchni i obserwuję sobie uliczną grę. Najlepszy sport na świecie według mnie. Uwielbiam koszykówkę. Jeszcze będziecie mogli zobaczyć na tym profesjonalnym poziomie, bo zbieram się na mecz. A póki co uliczny basket. Nigdy tego jeszcze nie widziałem, chyba tylko można to zobaczyć w Stanach. No kurczę, dwóch staruszków, ja wiem. Myślę, że po 50 są na pewno. I ciupią w kosza. To jest kurwa piękne. To jest kurwa piękne. Miałem tu nie przyjeżdżać, ale przyjechałem, no. Jestem na Times Square. Chyba najbardziej zatoczone miejsce w całych Stanach Zjednoczonych. Na pewno w Nowym Jorku, więc myślę, że w Stanach tak samo. Jak widzicie, można tu spotkać mnóstwo różnych artystów ulicznych. Od rozebranych kobiet w samych stringach z pomalowanymi brzuszami do atletów i tu jak koleżka z tyłu widać jakiś tam sobie coś tam tańczy, nie? Ze słuchawkami. Ogólnie nie lubię takich zatoczonych miejsc, no ale będąc w Nowym Jorku trzeba tutaj chyba jednak przyjechać. Poczuć tą, nazwijmy to magię. Nie wiem, czy YouTube mi nie wywali tego filmiku z sieci za nakręcenie małolat. Ja pierdzielę. No nieźle. Sztuka nie ma granic. O, tu kolejny ziomuś. Amerykański cowboy. Country cowboy. Naked cowboy. Idziemy dalej. Tutaj masa jest ulicznych artystów. Robią co tylko można, żeby ludzi przykuć uwagę. O, tutaj prywatny, uliczny striptease chyba jakiś. No kuźwa naga, no. Ma tylko stryny, reszta i pióropusz. Piersi pomalowane. Jak widać, ludzie chcą zarobić chyba w każdy sposób. I'm fine, man. Thanks. Tu jaka modelka sexy. Trochę lekka nadwaga, tam ze 30-40 kg. Dobra akustyka. A tutaj tą miejscówkę pamiętam z Kevina sam w Nowym Jorku z tego filmu. Jak będziecie oglądać na święta, to sobie przypomniecie. Gdzieś nawet chyba tutaj, na pewno gdzieś w tym promieniu 50 metrów. A tu słynna fontanna Central Park. A w tym miejscu John Lennon został zamordowany. To się nazywa Strawberry Field, coś takiego. I tutaj ludzie przychodzą na to miejsce.
A dla uzupełnienia powiem, że tutaj w tym budynku John Lennon mieszkał. Jakieś 100 metrów niecałe od chałupy. Gościa go zastrzelił. No, szkoda. Marzenia się spełniają, jak widać. Udało mi się w końcu pójść na mecz NBA pierwszy raz w życiu. Mam nadzieję, że nie ostatni. Zawsze o tym marzyłem, od dzieciństwa interesuję się koszykówką. Tak jak mówiłem wcześniej, najlepszy sport na świecie moim zdaniem. A teraz jestem w Madison Square Garden na derby Nowego Jorku, New York Knicks z Brooklyn Nets. Także no, będzie się działo, będzie się działo. Forward at 7-3 from Latvia, number 6. Here's pass for three. Ladies and gentlemen, the starting lineup for your New York Knicks. The head coach of the Knicks, Jeff Hornacek. Tonight's starting lineup is presented by... We are late 86-66. Jestem na promie z Manhattanu do Staten Island. To jest darmowy prom, który kursuje na 15 minut w dniu tygodnia na weekendzie co pół godziny. To jest najtańsza opcja darmowa zobaczenia Statuy Wolności z tak bliska. No, tak to wygląda. Tutaj kiedyś, jak jeszcze nie było transportu lotniczego, przypływały wszystkie statki z imigrantami i takich witała Ameryka.